dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją kart Wi-Fi Intela. Wi-Fi Intela używa się w Hackintosach stosunkowo niedawno, od 4-5 lat. Te karty nigdy nie były kompatybilne z oryginalnym Maciem. Jakie są zalety właśnie Intel Wi-Fi? No, pierwszą zaletą jest to, iż te urządzenia są już w wielu laptopach, małych komputerkach czy na płytach głównych. Tak więc jeżeli już macie to urządzenie, no to warto je wykorzystać. Druga zaleta jest taka, iż instalacja jest stosunkowo prosta przy minimalnej ingerencji w sam system. Teraz wady. No wadą jest to, iż nie działają tu feature'y Magosa, takie jak AirDrop, Handoff, również w przypadku Bluetootha nie będzie działała Magic Mouse czy Apple'owski Trackpad. Metodę tą stosujemy do systemu Magos Sequoia i również w dół aż do Big Sura. Jest jeden sterownik do wszystkich systemów i do wszystkich kart, które tutaj są kompatybilne. Natomiast lista kompatybilnych kart jest tutaj. To już będzie na serwerze i zobaczcie, od serii 1000, 6000 tych kart jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Jeżeli macie jedną z nich, to spokojnie możecie instalować ten właśnie sterownik. My tutaj będziemy instalować dość starszą kartę, mianowicie jak zobaczycie tutaj w zestawieniu jest to Wireless 8265, czyli Wi-Fi, które jest w wielu modelach starszych Lenovo i w innych komputerach również. I przechodzimy teraz do instalacji. Najpierw uruchamiamy podstawowy program, czyli Open Core Configurator. Tutaj montujemy partycję dysku systemowego. Wchodzimy do EFI OC i w katalogu Kext, do katalogu Kext musimy wrzucić sobie ten sterownik właśnie ITLWM Kext tutaj. I teraz edytujemy plik config list. Dla przypomnienia ten plik jest w katalogu OC i to jest właśnie ten plik, który musimy edytować. On się już tutaj otworzył i w zakładce kernel musimy dodać właśnie ten sterownik ITLWM Kext. Dajemy go tutaj na sam koniec. I tu jeszcze jedna uwaga, jeżeli korzystaliście kiedyś z Airport ITLWM Kext, to jest taka alternatywna metoda instalacji sterowników Intela, to ten sterownik trzeba wyłączyć, ponieważ on jest niekompatybilny w przypadku Sequoi. Natomiast my skupiamy się teraz na sterowniku ITLWM Kext właśnie. Tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wygląda ścieżka dostępu, jeżeli trzeba byłoby to wpisać ręcznie. No i zapisujemy sobie ustawienia przez Save i wychodzimy. I teraz jedna ważna rzecz, mianowicie sterownik ten wymaga oddzielnej aplikacji do jego obsługi, ponieważ ta ikonka tutaj nie będzie działała. Ta ikonka standardowa Wi-Fi, ona nie będzie tutaj działała nam w ogóle. I musimy sobie zainstalować aplikację Heliport. Tu ją sobie przygotowałem. Instalujemy ją od razu. Wrzucamy do aplikacji. Dobra, to już była. Jest w aplikacjach. I teraz w zasadzie to jest wszystko odnośnie instalacji Wi-Fi. Widzicie, że to jest stosunkowo proste. Zrestartujemy system i zobaczymy, jaki będzie tego efekt finalny. Tutaj widzicie, iż dalej ikonka jest nieaktywna, ale jak wcześniej powiedziałem, musimy uruchomić sobie tutaj tą aplikację Heliport. Uruchamiamy Heliport. Ona oczywiście od razu nie wejdzie, musimy potwierdzić tutaj w sekcji
prywatność, otwórz, tu wpisujemy hasło tej aplikacji do systemu i zobaczcie, ona się już tutaj pojawiła i teraz tak, widzicie, iż mamy tutaj już jakieś sieci, tu nie jest ich dużo. Wchodzimy do pierwszej tutaj, hasło, tutaj trzeba chwilę poczekać, to nie dzieje się tak od razu, także parę sekund trzeba poczekać, no i zobaczycie, o, jest już połączone z siecią. Sprawdzimy teraz sobie tutaj jeszcze otworzymy jakąś stronę. Tu akurat nie jest szybki internet, bo tu jest akurat internet mobilny. No wszystko działa oczywiście elegancko. I zobaczcie teraz, jak to wygląda tutaj w raporcie systemowym. Przejdziemy sobie do raportu systemowego i zobaczcie, że Wi-Fi dalej tutaj nie jest aktywne, natomiast to Wi-Fi jest tutaj bardziej widziane jako karta Ethernet 2 bodajże. No ale to są takie już szczegóły techniczne, w każdym razie to działa i działa to bardzo stabilnie. Jeżeli raz się zainstaluje, to już będzie działało przez cały czas. I teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie ten programik warto sobie dać tutaj do autostartu. I tutaj właśnie w Login Items Extensions możemy sobie ten programik tutaj dać, żeby to startowało nam od razu, czyli wchodzimy do aplikacji i tutaj przeciągamy tą ikonkę i teraz nam będzie już startował za każdym razem. Wychodzimy sobie z tego i jeszcze raz zrobimy restart. Ikonka od razu się tutaj pojawia, sieć jest aktywna, czyli wszystko jest w porządku. I teraz zajmiemy się instalacją Bluetootha, o ile Bluetooth jest w danym modelu karty Intela. Zobaczymy, jak to wygląda w tym przypadku tutaj w raporcie systemowym. Bluetooth jest wyłączony, Bluetootha nie ma tutaj. Natomiast Bluetooth jest w tej karcie, także my go spróbujemy zainstalować. Otwieramy sobie program Open Core Configurator. Montujemy partycję EFI, jak zwykle. I teraz tak, wchodzimy do partycji EFI, katalog OC, katalog KEXT i tutaj przygotowałem dla Was właśnie sterowniki do Bluetootha, to jest w tym katalogu Bluetooth KEXT i po kolei je tutaj wrzucamy. I teraz musimy je dodać do sekcji kernel. Dodajemy je w tej kolejności jak tutaj, jeden po drugim. Najpierw ten, potem ten. I potem ten na końcu. Tak to wygląda. Teraz sobie zapiszemy te ustawienia i zresetujemy komputer. I zobaczymy, czy to wystarczy, bo czasami same te teksty wystarczają, a czasami trzeba dodać jeszcze inne ustawienia tutaj. Także wszystko mamy i restartujemy komputer.
Sprawdzamy, czy Bluetooth działa. W raporcie systemowym Bluetooth dalej jest nieaktywny, czyli musimy użyć bardziej zaawansowanych ustawień. Odpalamy Open Core konfigurator, montujemy partycję i teraz tak, w zakładce NVRAM musimy wpisać dodatkowe dwa ustawienia. Tu trzeba zachować szczególną ostrożność, żeby czasami nie wpisać je ani tu, tylko właśnie tutaj. Przygotowałem dla Was taką ściągę z tymi ustawieniami. Tutaj trzeba zachować wysoką ostrożność, żeby to wszystko było tak, jak ma być. I tutaj właśnie w sekcji Add dodajemy dwa wpisy. Tu można sobie skopiować. Copy. Copy. Tu musi być data oczywiście. Dobra. Zwróćcie uwagę, żeby to wszystko było dokładnie tak jak tutaj, bo każdy błąd niestety może się skończyć tym, że całość nie będzie pracowała tak jak potrzeba. I następnie w zakładce Delete, też tutaj w tym miejscu pod Boot Arcs dodajemy dwa wpisy. To są te tutaj. Wygląda, że jest wszystko w porządku. Zapisujemy te ustawienia. Ważna rzecz, że po prostu po restarcie systemu trzeba wyczyścić NVRAM. Bez wyczyszczenia NVRAM-u, czyli użyć komendy clear NVRAM, tam taką ikonkę w bootloaderze, żeby te ustawienia zadziałały. No i właśnie tutaj po restarcie trzeba zrobić tutaj ten clean NVRAM, jedna z tych ikonek. Sprawdzamy, czy ten Bluetooth działa. Bluetooth widać, że jest aktywny, czyli wszystko powinno być ok. Tutaj w ogóle uwaga, jeżeli chcecie sprawdzić, czy macie Bluetootha na waszej karcie Wi-Fi, to warto wejść w USB i tutaj w USB musi być widoczny ten Bluetooth jako urządzenie, niezależnie od tego, czy są sterowniki, czy nie ma sterowników. Jeżeli nie ma tutaj tego Bluetootha, to znaczy, że po prostu nie macie tego Bluetootha w ogóle na karcie Wi-Fi, albo że port USB na tym Bluetoothie jest nieaktywny. Także też jest taka podstawa, żeby tutaj był widoczny. I teraz można sobie jeszcze zobaczyć tutaj Bluetootha w ustawieniach. No tutaj jest wiadomo, że wszystkie urządzenia tu można podłączyć, oprócz Magic Mouse'a i trackpada oryginalnego Apple'a, ponieważ do tego celu musimy mieć niestety natywną kartę Wi-Fi, o czym było w poprzednich odcinkach. Także myślę, że przebrnęliśmy do końca tej instalacji i tak w przypadku Wi-Fi te ustawienia, ta instalacja jest bardzo prosta. W przypadku Bluetootha trzeba się trochę pomęczyć. I mam nadzieję, że zainstalujecie to, co chcecie, że będzie Wam działało tak jak powinno. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.